Czy posiadanie kategorii prawa jazdy A i B i poruszanie się zarówno jednym, jak i drugim pojazdem w jakiś sposób wpływa na to, jak jeździmy zarówno motocyklem, jak i samochodem? Zastanawiałem się nad tym od dłuższego czasu i w dzisiejszym materiale chciałbym się z Wami podzielić swoją opinią. Będę wdzięczny za to, jeśli Wy skomentujecie ten materiał wideo i dacie mi znać również, jaka jest Wasza perspektywa. Tymczasem zapraszam Was również do oglądania mojej codziennej trasy do pracy na motocyklu przez Wrocław. Nie wiem, czy już Wam to wspominałem, ale ja mam 35 lat i prawo jazdy na samochód zrobiłem zaraz przy 18, tak więc mam już jej 17 lat. A jeżeli chodzi o prawo jazdy na motocykl, zrobiłem je 4 lata później, czyli można powiedzieć, że prawo jazdy na motocykl mam od około 13 lat. Co prawda na motocyklu nie jeździłem dużo do tej pory, no bo tak jak Wam też opowiadałem, na pierwszym swoim motocyklu przejeździłem może rok, półtora. Później miałem bardzo długą przerwę. No jeszcze oczywiście jeździłem na motocyklu, kiedy uczyłem się na nim jeździć, czyli kiedy robiłem prawo jazdy. No a później musiałem go odstawić, no i w tym roku z powrotem wróciłem na motocykl. I kiedy jeździłem na swojej SV-ce, już wtedy się nad tym zastanawiałem, a teraz kiedy wracam na motocykl i poruszam się na Triumfie, znowu ten sam temat wpadł mi do głowy, bo zacząłem się zastanawiać właśnie nad tym, czy to, że mam prawo jazdy na samochód, w jaki sposób wpływa pozytywnie lub też negatywnie na jazdę na motocyklu. No i moja opinia jest taka, że działa to chyba pozytywnie, bo wydaje mi się, to znaczy jestem tego przekonany, że inaczej. Wsiadłem na motocykl, uświadomiłem sobie, że to nie motocyklista i jego jazda tworzy zagrożenie na drodze, tylko kierowcy, którzy poruszają się na tych drogach. Oczywiście są pewne wyjątki, bo mówimy tutaj o jeździe z głową, to znaczy w miarę trzymamy się przepisów, znamy wszystkie przepisy ruchu drogowego i po prostu nie szalejemy. Jeżeli ktoś działa w inny sposób, jeździ w trochę inny sposób, to znaczy łamie przepisy, musi trochę poszaleć, no to wiadomo, że sprawcą wypadku w takiej sytuacji bardzo często jest motocyklista, chociaż też nie zawsze. Wiadomo, od każdej sytuacji są pewne wyjątki. Aczkolwiek zakładając, że jeździmy przepisowo i że poruszacie się przepisowo, to ja sobie uświadomiłem, że to nie motocyklista, jak już wspomniałem, jest zagrożeniem na drodze, tylko zagrożeniem na drodze są kierowcy. No i niestety taka jest prawda, taka według mnie jest prawda. Pamiętam, kiedy wsiadłem pierwszy raz na motocykl już tak po zdaniu prawa jazdy i zacząłem się poruszać po Wrocławiu, to byłem przerażony tym, jak jeżdżą kierowcy samochodów. Niestety, no trzeba to powiedzieć, sam jestem kierowcą, ale taka jest prawda. Ja wiedziałem to już jeżdżąc samochodem, ale dopiero kiedy wsiadłem na motocykl, uświadomiłem sobie, jak fatalnie jeżdżą kierowcy i jak nie zwracają uwagi na to, co się dookoła nich dzieje. Wiecie sami, kiedy jesteście motocyklistami, że musicie mieć oczy dookoła głowy. Kierowca niestety sobie z tego nie zdaje sprawy. No ale też nie ma co mieć mu tego za złe, bo dopiero kiedy wsiądziecie na motocykl, zdajecie sobie z tego jeszcze bardziej sprawę. I powiem Wam szczerze, że jak już wspomniałem w tym materiale wideo, ja uważam, że to, że mam prawo jazdy od tylu lat i jeżdżę więcej samochodem i poruszam się również na motocyklu, to daje mi możliwość spojrzenia na ten cały temat szerzej i uważam, że jeżeli jesteście kierowcą samochodu, a jednocześnie macie prawo jazdy na motocyklu i poruszacie się na motocyklu, to zwiększacie swoje bezpieczeństwo, bo wiecie, na co trzeba zwracać uwagę, a właściwie na co nie zwraca uwagi kierowca, bo poruszając się po drogach, kiedy nie byliście jeszcze kierowcą, kiedy ja nie byłem kierowcą motocykla, no nie zdawałem sobie z tego sprawy. Kiedy wsiadłem na motocykl, zacząłem sobie zdawać sprawę z tego, na co kierowcy nie zwracają uwagi, a tym samym zacząłem zwracać na to uwagę, kiedy poruszałem się samochodem. Tak więc to jest jeden z aspektów. Drugi z aspektów jest taki, że kiedy dużo się poruszacie samochodem, znacie drogi, wiecie, w którym miejscu dany samochód może wyjechać, albo kiedy wy próbowaliście z jakiejś uliczki wyjechać, kiedy próbujecie gdzieś delikatnie nagiąć przepisy, aby wykonać jakiś manewr na drodze, albo po prostu łapiecie się na tym, że nie patrzycie w lusterka, kiedy przykładowo zawracacie albo skręcacie w uliczkę, załóżmy w lewo. No i dzięki temu, poruszając się na motocyklu,
Łatwiej jest przewidzieć według mnie pewne sytuacje i pewne zdarzenia i pewne zachowania, które wykona kierowca samochodu, których zapewne, kiedy bylibyśmy kierowcami tylko motocykli, też byśmy nie przewidzieli, bo nie zdajemy sobie sprawy z tego, na jakie pomysły można wpaść jadąc samochodem, gdzie jesteście w zamkniętej puszce. Tak więc reasumując, w mojej opinii, jeśli macie kategorię A i kategorię B lub też więcej tych kategorii i poruszacie się zarówno motocyklem, jak i samochodem, to wszystko może wpłynąć pozytywnie na to, jak będziecie się poruszać motocyklem. Wpłynie prawdopodobnie pozytywnie na Wasze bezpieczeństwo podczas jazdy motocyklem, a dodatkowo, kiedy wrócicie z powrotem do na przykład 4 kółek, będziecie wiedzieli, na co bardziej należy zwracać uwagę, tak aby innym motocyklistom jeździło się bezpieczniej i lepiej. Taka jest moja opinia i jestem bardzo ciekaw, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Jeśli chcecie, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale wideo. Dzięki wielkie za poświęcony czas i do zobaczenia wkrótce.